Wiecie co? Bo ja teraz nagram takie wideo, powiedzmy, bez cenzury. I ja tego sklepu w ogóle nie kupuję. To znaczy, o co mi chodzi? Chodzi o to, że on był zapowiadany jako coś super. No i jeżeli jest coś super, to niech będzie super. A jak coś ma nie być super, to niech nie udaje, że jest super, a tak naprawdę jest do D. W tym sklepie jakby jest wszystko nie tak. To znaczy, po pierwsze te wartości są z tyłka. Niektóre ceny, na przykład skórka ekskluzywna i powiedzmy, że mają mieć 5 osób w całej grze. Ona obecnie przy najlepszym sojuszu, przy, nie wiem, Val, VIP, nie wiem, LAM może. Jeżeli ci gracze, którzy wygrywają każde King of the Hill, no to oni będą mogli tą skórkę zebrać za 24 tygodnie. 12 zwycięstw, biorąc pod uwagę, że zawsze zwyciężają, to jest 24 tygodnie. I teraz jeszcze jest jedno pytanie. Czy chodzi o samo zwycięstwo w jednym meczu, czy chodzi o zwycięstwo w dwumeczu, czyli mamy zawsze eliminację i później po eliminacjach mamy tą właściwą jakby walkę, tą ważniejszą. I teraz jest pytanie, których zwycięstw dotyczy ten limit 12 punktów, 12 zwycięstw w King of the Hill. Mało tego, są tutaj nagrody, na przykład ta ramka, ta skórka marszu. Ja wiem, że to jest do bani i ogólnie nikt tego pewnie nie kupuje, zwłaszcza w tych cenach. Ale to są rzeczy, które nie mają nic wspólnego z King of the Hill. Dlaczego ktoś miałby wydawać, powiedzmy, kupować tą ramkę, skoro ona jest za zwycięstwo w State vs State, nawet jest napisane Only achieve that proven themselves worthy in state warfare. To co tutaj jakby King of the Hill ma do gadania? Jeżeli chodzi o, jeszcze tutaj na chwilkę wrócę, jeżeli chodzi o sklep wojownika, to to tutaj sobie wziąłem to, co jest jakby ważne, czyli do rozbudowy bohaterów, nawet Stacy, mimo że nie idę w Berserkera. No i kupiłem sobie tą solidną energię, to paliwo. Mogę jeszcze sobie kupić zębatki, 10... Nie, dobra, nie kupię, to jest strasznie drogie. Ale w sumie nic innego tutaj nie ma. Tutaj jeszcze sobie kupiłem skrzynki z plazmą, no bo są. Ale biorąc pod uwagę, ile to kosztuje, to naprawdę żałuję, że przemieniłem punkty, bo mógłbym sobie kupić tutaj znacznie taniej 45 skrzynek plazmy za 90 coinów i gdybym wiedział, że w takim kiepskim przeliczniku będzie, to w życiu bym tego nie zrobił, tylko poczekałbym i wydał w tych sklepach to, co tam było do wydania. Dobra, tutaj w sumie nie ma nic do kupienia. Nic. Ale sobie bym kupił na pewno, gdybym wiedział. Stąd bardzo tanie fragmenty bohaterów. I dopiero później przekonwertowałbym i kupił stąd jeszcze raz. No, moja strata. I wracając jeszcze do tego Hero Store, bo to mi nie daje spać. 3 rzeczy, które są naprawdę warte kupienia dla graczy, którzy walczą solo, na przykład na tankach w rezerwuarze, albo mają za zadanie, mimo że nie są głównym liderem rajdu, mają za zadanie przytrzymać w King of the Hill jakiś budynek, nie wiem, pokonać 2-3 graczy, tak żeby pozostali mogli dołączyć. Albo chce się po prostu dobrze bawić w czasie State vs State i popalić paru graczy. No to dla mnie stabilizery, o czym mówiłem w poprzednim filmie,
Zaraz po nich to są oczywiście esencje do przemienienia tych kiepskich umiejętności w Tempest Arms. Bardzo tanio to tutaj wychodzi, aż jestem zdziwiony. Kiedy dodadzą deweloperzy 1.0 do tego, albo przynajmniej wyrównają ceny do stabilizerów. No i trzecią taką rzeczą jest nie wiem jak to nazwać. Jest ten przedmiot, który służy do zmiany statystyk w generacji trzeciej i czwartej Tempest Arms. Jak tylko ona wejdzie, no to mamy informację, że dokładnie ten item, ta rzecz będzie używana do zmiany statystyk. W dalszym ciągu nie jestem zwolennikiem pójścia w rozbudowę kariera, czyli ten węglowy kompozyt. No, nie będę Was zachęcał do kupna tego, sam tego nie kupuję. I dopóki nie uzbieram skrzynek ze stabilizerami do behemotów, mam już ich 12, więc powoli się to zbiera. Będzie można wymienić to na coś wartościowego w końcu. W jakiej kolejności jeszcze nie wiem, ale na pewno zrobię o tym wideo, jak będę to ulepszał. Muszę trochę poczytać, zastanowić się, które pierwsze i dlaczego, co jest jakby najbardziej ważne, co najbardziej zmieniłoby obraz walki, no bo obecnie gracze mają już taką moc, że naprawdę ciężko tu jest walczyć. 71 miejsce w Immortal Arenie, nieźle. I walczę z graczem też pewnie w okolicach tego miejsca i też ponad miliard razem Battle Power. No tu mogę wygrać łatwo, wystarczy podmienić w ten sposób marsze. Mój kontrol na jego kontrol, mój resilience na jego resilience oraz w drugim marszu mój berserk na jego berserk. 2-1 obstawiam. Ok, to było do przewidzenia. To jest i tak 44 miejsce, więc ogólnie coraz trudniej się gra z graczami, którzy z jednej strony narzekają na dużo nowości, z drugiej strony każdy te nowości goni, więc nie można się też dziwić deweloperom, że wprowadzają takie rzeczy jak te sklepy, aczkolwiek te sklepy według mnie troszeczkę oszukują graczy, bo o ile rzeczy wyjątkowe powinny zostać wyjątkowe faktycznie dla wąskiego grona graczy, o tyle 24 tygodnie przy dobrych wiatrach, bo może to oznacza 12 zwycięstw w tych finałach po eliminacjach, które bardzo łatwo wygrać. No to już jest w ogóle jakiś kosmos. Mniej więcej pół roku zbierania na skrzynkę, na skórkę. Ok, ona fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy, jakie ona daje statystyki. Priceless. Jest Nightmare Dragon. No w sumie to nic nie daje. 3,5%, czyli tyle co wszystkie zaawansowane skórki i 30 punktów kolekcji. Ładnie to wygląda, ale to by było jakby na tyle. Mamy zmianę wyglądu murów, mamy zmianę wyglądu Hero Predict i to by było na tyle. Czyli komisariat bohaterów. Myślę, że są inne rzeczy, które gracze potrzebują bardziej niż 3,5% wzrostu statystyki ataku oddziałów, bo 3,5% tak naprawdę można sobie załatwić, nie wiem, słabym Tempest Arms albo kamykami tymi z osady.
Więc nie, jak najbardziej tymi kamykami, które tutaj sobie lewitują nad budynkami, to jak najbardziej odradzam. Według mnie dziwne wprowadzenie, jeżeli chcieliby jakoś uhonorować graczy, którzy naprawdę wygrywają, to niech oni dostają nawet tą skórkę za darmo. Obecnie to się w ogóle mija z celem. Już nie mówiąc o tym, że mam tutaj poodblokowywane rzeczy, których według tego sklepu nie powinienem mieć. Tu mam też odblokowaną na 0 poziomie. Tylko nie mam tych 4 rzeczy, czyli 2 skórek kwatery głównej i 2 skórek marszu, bo i tej skórki też nie mam. Golden John. Ale to i tak jest inna cena, chociaż i tak bardzo długo trzeba było czekać na to. Nie, będę bardzo monotematyczny, ale z tego sklepu dla graczy takich jak ja, czyli takich pomagających, którzy chcą być dobrymi wypełniaczami szturmów i trochę się pobawić w wydarzeniach solo, jakiś tam Survival Royale czy inne, tylko stabilizery i nic więcej z tego sklepu. Z dużej chmury mały deszcz. Miał być super sklep, jest sklep. Ode mnie to tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.